Mały modelarz, rocznik 1963. W tym roczniku ukazało się 11 egzemplarzy, w tym jeden podwójny. Zapraszam na odcinek. W tym roczniku właśnie numerem 1-2 był ten numer podwójny. Był to ścigacz okrętów podwodnych bezwzględny. Opracowany przez pana Szapowalenko. Okładkę projektował pan Werka. Natomiast model nie miał podanej skali, w jakiej był opracowany. Na 10 stronach było rozmieszczonych wiele rysunków oraz dość bogaty opis, jak model sklejać, jak składać, jak poszczególne części ze sobą pasować. Na 8 arkuszach rozmieszczono części. Na pewno był to model dość duży. Jak widzimy to po elementach zamieszczonych na arkuszach. Model ładny, kolorowy, na pewno bardzo ładnie prezentował się po sklejeniu. Jak widać to na załączonym zdjęciu na ostatniej stronie. I ostatnia strona okładki. Z numerem 3 ukazał się samolot Westland Lysander w skali 1:33, opracowany przez Bertolda Kuszkę. Okładka to też jego dzieło i na 4 arkuszach były rozmieszczone rysunki z opisem sklejania poszczególnych części budowy. Mały modelarz zamieścił też taką ankietę dla czytelników i na 5 arkuszach były części do sklejenia i złożenia modelu. A tak się prezentował na zdjęciach na ostatniej stronie okładki. W numerze 4 zamieszczono model samochodu dostawczego Żuk. Model opracowany w skali 1:15 przez Zenona Dudkiewicza, a okładka to dzieło pana Niemczyka. Opis, instrukcja montażu sklejania na 5 stronach, a na 6 arkuszach rozmieszczono części do wycięcia i sklejenia modelu. I tak się przedstawiają właśnie arkusze z częściami. Model w kolorze niebieskim. W skali 1:15 to był na pewno dość duży model. No i okładka egzemplarza. 5 numer to polski lekki czołg 7TP, opracowany przez Leszka Komudę w skali 1:20, a okładka to Magnuski. Na 9 stronach były zamieszczone rysunki przejrzyste, duże i opis poszczególnych etapów budowy modelu. Jak widzimy, rysunki przedstawiające model, tu zdjęcie modelu, odpowiedzi czytelników na zamieszczoną ankietę i części na 7 arkuszach w kolorze zielonym. Na 2 arkuszach były wręgi do naklejenia na tekturę. I tak się przedstawiają właśnie arkusze z częściami i arkusz z gąsienicami. I tutaj formowanie przedstawione na rysunkach. I ostatnia strona, czyli okładka. W 6 numerze były aż 3 modele. Były to statki żeglugi przybrzeżnej Panna Wodna, Barbara i Grażyna. Skala modeli 1:200, opracowane zarówno modele, jak i opis przez Andrzeja Samkę. Okładka to pan Werka i opis tych modeli rozmieszczono na 4 arkuszach z rysunkami do poszczególnych modeli. Części były na 6 arkuszach oddzielone, poszczególne modele były takimi kreskami, także nie można było się pomylić tutaj, jaki model wycinamy i kleimy.
I tak właśnie się przedstawiały te arkusze, a tu mam oryginalny egzemplarz kupiony przez mojego brata 60 lat temu. I to jest zachowana taka rodzinna kolekcja, przejęta teraz przez syna brata. Udostępnione, będę przedstawiał. Tu mierzę właśnie grubość tego kartonu, jaki był wtedy używany. No i egzemplarz prezentuje się całkiem dobrze, jego wnętrze. Karton nie jest zbyt żółty. Można by było ładne modele skleić i dzisiaj, no ale raczej to nie jest. Jest to egzemplarz 60-letni. Owszem, tu okładka jest podniszczona, jednak jakieś tam przeglądania, przeprowadzki, przenoszenia na pewno podniszczyły ten egzemplarz zewnętrznie, ale wewnątrz prezentuje się całkiem dobrze. I tak się kończy i okładka tego egzemplarza. W 7. numerze ukazał się samolot odrzutowy Meteor w skali 1:50, opracowany graficznie i opisowo przez Ryszarda Morawskiego, a okładka jak zwykle to dzieło Werke i opis tylko na 2 stronach. Części rozmieszczono na 4. Tak się przedstawiają na arkuszach, skanach i w zbiorach też zachował się oryginalny egzemplarz. Okładka, jak widzimy, no niestety jest krucha, ten papier jest kruchy, on się rwie, natomiast wnętrze egzemplarza prezentuje się jeszcze w miarę dobrze, kolory soczyste, karton biały, no natomiast jak widać okładka niestety ząb czasu, 60 lat robi swoje i okładka końcowa. W numerze 8 ukazał się model czechosłowackiego samolotu odrzutowego L-29 opracowany przez Bertolta Kuszkę. Okładka również jego autorstwa. Model opracował w skali 1:33. Jak widzimy, opis, rysunki na 5 arkuszach. Rysunki podobne jak w poprzednich opracowaniach tego autora. I tu mamy zdjęcia, co ukaże się w następnym egzemplarzu, a na 4 arkuszach rozmieszczono części do wycięcia i sklejenia tego modelu. I tak się prezentują arkusze z częściami i na ostatniej stronie okładki zamieszczono zdjęcia wykonanego modelu z tego egzemplarza i strona okładki. Numer 9 to model samolotu bombowego Wellington Mark III. Brak było podanej skali, w jakiej autor opracował, a opracował go Andrzej Karpiński. Okładkę zaprojektował pan Werka. Opis i rysunki na 4 stronach, rysunek główny, a na 4 arkuszach rozmieszczone były części modelu do wycięcia i sklejenia. Model w malowaniu dół czarny, góra plamy i okładka egzemplarza tego numeru. W numerze 10 ukazał się model angielskiego czołgu Churchill III. Opis, jak i opracowanie modelu opracował Andrzej Samek. Brak podanej skali modelu, natomiast okładka to Magnuski. Opis i rysunki na 3 arkuszach, natomiast części rozmieszczone były na 4 arkuszach. I tu są pokazane części, gąsienice, części modelu i okładka egzemplarza. Tak się przedstawiała. Numer 11 małego modelarza to model polskiego samolotu szkolno-treningowego TS-11 Iskra. Model opracował Adolf Jarczyk. Okładka to dzieło pana Werke.
Model opracowany był w skali 1:33. Opis, rysunki były na trzech arkuszach. Tu widzimy sklejony model na tych zdjęciach w arkuszu i części rozmieszczono na 4 arkuszach. I tak się w zasadzie przedstawiały. Kolor tu na tych skanach raczej biały, raczej w kolorze srebrnym powinien być, ale no niestety te arkusze tak to przedstawiają. W numerze 12 ukazał się radziecki śmigłowiec K-18, opracowany jak poprzedni numer 11 przez Adolfa Jarczyka w skali 1:33. Opis modelu, rysunki na 2 arkuszach rozmieszczono. Tu widzimy zdjęcia wykonanego modelu oraz co ukaże się w następnych egzemplarzach. Tu mamy rysunek główny na ostatniej stronie i na 4 arkuszach były rozmieszczone części do wycięcia i sklejenia modelu. Kolor modelu to czerwień i żółć, aczkolwiek zdjęcie przedstawiało w czerwieni i w bieli, no natomiast tu na tych skanach. I okładkę projektował pan Adam Werka. Zapraszam na następny odcinek. Przedstawię małe modelarze, rocznik 1964. Dziękuję, cześć.